Co my to mamy? Kolejnego szkodnika, który opuścił swoją kryjówkę. Co my tu mamy? Umarłą duszę. Widzę, że jest ci do śmiechu. Pozwól, że to zmienię. Ty nic nie możesz zmienić, martwa duszo. Oczywiście, że mogę. Oczyszczając świat z takich jak ty. Plugawych, chaotycznych bestii. Przypominam ci, bracie, że łamiesz kodeks, wdając się w dyskusję z więźniem. Dość tego! Dlaczego to zrobiłeś? Co proszę? Dargielu, ta wariatka postradała zmysły. Jest zatruta chaosem. Kończ to na wielką matkę. Tępienie takich jak ty jest moim obowiązkiem i przysługą dla świata. Zrobiłeś to, ponieważ tego chciałeś. To był twój wybór. Eksterminacja mrocznych to... Wasz wybór! Każdy ma wybór, a każdym kolejnym coraz bardziej uśmiercasz swoją duszę. Bracie, opamiętaj się! No dalej, zabij mnie. Przecież tego chcesz. Nie daj się omotać tej wiedźmie, Dargielu! Coś ty uczynił, przecież złamałeś kodeks. Nie będę już krzywdził sam siebie. Ani nikogo innego. O czym ty mówisz? Oni cię zabiją cię, bracie! Uciekaj. Chodź ze mną. Uciekaj, głupcze! Co tu się odpieprza, Reisenhof? Gdzie jest Dargel? Postradał zmysły, omamiony przez plugawe słowa pojmanej. Raniłem go śmiertelnie, nim zniknął. Powinien się wykrwawić w przeciągu kilku minut, ser. A co ze szkapą? Zbiegła, ser. Szlag. Trudno. Zajmiesz miejsce swojego brata, Reisenhofie. Od dzisiaj urząd królewskiego oprawcy jest twój. Twoje szlachetne poświęcenie misji przymierza oczyszczenia zostanie wynagrodzone. Tak jest, ser. Sir Reisenhof? Już czas. Gdzie ona jest? Odzyskamy ją, panie. Powinieneś odpoczywać. Gdzie ona jest? Panie, spokojnie, jesteś ranny. Gdzie jest Luan? Może nie pamiętać części zdarzeń z wczorajszej nocy. Nie mogliśmy nic zrobić. Czyściciele jedynie odwracali naszą uwagę i wycofali się, gdzie tylko ją pojmali. Ale bez obaw powinna już pamiętać swą moc i wyszkolenie. Znając Luan, martwiłabym się raczej o los samego króla. Oto stoi przed wami oblubienica demona, strzyga, morderczyni i zdrajczyni, Luan! Zakończmy raz na zawsze tyranię mrocznej rebelii! Zemsta, strzyga. Ale nie za cenę życia kolejnej niewinnej istoty. Tak, niewinnej. Tron objąłem niedawno, ale większość z was zapewne zauważyła, że nie jestem też królem, jakiego Equiria oczekiwała. Jestem królem, jakiego Equiria potrzebuje. Ale Gabrielu, co ty wygadujesz? Nie jestem moim ojcem.
Nie będę kontynuował polityki kultywowanej przez moich przodków. Polityki wojny, prześladowania i eksterminacji. Koniec tyranii mrocznej rebelii to również koniec naszej tyranii. Chcę, żeby ten dzień i każdy następny był nowym początkiem dla nas wszystkich. Początkiem czasów pokoju i zgody. Przecież to niemożliwe! Jak mielibyśmy żyć z tymi... Oczywiście, że możliwe, droga matko. Gdy na świat przychodzi źrebie z mroczną mocą, wolimy je uśmiercić niż zrozumieć. Wśród mrocznych również rodzą się źrebięta z mocą jasności. I wiecie, co z nimi robią? Nic. Żyją wśród nas i wiodą normalne życie. Chcę, żeby każdy z was wziął sobie moje słowa głęboko do serca i zastanowił się nad nimi. Idźcie w pokoju Wielkiej Matki. Koniec widowiska. Panie, ja nie rozumiem, przecież to wszystko... To wszystko było jedynie ułudą, Reisenhoffie. Jedynie złym wyborem. Czas zacząć podejmować właściwe decyzje. Zanim postanowisz poderżnąć mi gardło, pozwól, że zamienię z tobą kilka słów w pałacu. Nie. Chcę wracać do puszczy. Teraz. Więc zrób to. Przecież wróciły już twoje moce. Tylko kilka słów. Proszę. Przez was nie żyje moje dziecko! Król oszalał! Opanujcie się! Przecież on dobrze gada! Nie zawaham się zabić, jeśli czegokolwiek spróbujesz. A jeśli chcę spróbować przekonać cię, że moje intencje są szczere? Nie uwierzę. Anna, proszę, posłuchaj. Nie nazywaj mnie tak. Nie jestem już źrebięciem, które kiedyś znałeś. Uparta jesteś cały czas tak samo. I nie zabiłaś mnie, gdy miałaś okazję. Możesz to zrobić jedną myślą, a jednak nadal tu stoisz i na coś czekasz. Odkąd pojąłem, na czym polega idea mojego ojca, od dnia, w którym zobaczyłem, jak zamierza cię zabić ze względu na moc, wiedziałem, że się z tym nie zgadzam. I nigdy się z tym nie zgodzę. Od tamtej pory cały czas planowałem, jak to zmienić. Widziałem, jak zaślepiony nienawiścią jest lud. Widziałem, do czego zdolny jest Reisenhoff i inni czyściciele. I postanowiłem, że nie pozwolę na to nigdy więcej. To dlaczego to nadal trwa? Widziałeś łzy w oczach źrebiąt, które własne matki wydają na śmierć? Jak miałem temu zapobiec, stojąc w cieniu potęgi ojca? Nie można od tak wyplenić nienawiści zakorzenionej w milionach umysłów, Anna. Sama widziałaś, jak zareagowali na moje przemówienie. Do tego trzeba czasu. Od kiedy mam władzę, zmniejszam represje, kary, patrole i już rekrutów do przymierza oczyszczenia. To nie wystarczy i nie mów na mnie Anna. Wiem, dlatego chcę was prosić o pomoc. Nas? Jesteś narzeczoną Króla Mrocznych. Tylko ty możesz go przekonać, że chcę pokoju. To wszystko uda się tylko, jeśli będziemy współpracować. Czemu sam z nim nie porozmawiasz? A jaką mam gwarancję, że nie zabije mnie, jak tylko mnie zobaczy? On ma 150 lat. Pamięta okrucieństwa zadane Mrocznym przez moich przodków. Jest zaślepiony nienawiścią i żądzą zemsty tak samo jak jego poprzednicy. Z tego co wiem, od moich szpiegów przygotowuje rewolucję. Rewolucję, Luan! Po tej rzezi, z marną garstką żołnierzy, to szaleństwo! Przypomnij sobie najpierw, kto tę rzeź urządził. Nie miałem wyboru. Ojciec... Twój ojciec zamordował moich przyjaciół! To jest niewybaczalne. Nie chcę twojego wybaczenia. Tylko mi uwierz. Bardzo chciałabym ci wierzyć, Gabrielu, ale chyba już nie potrafię. Jeśli zmienisz zdanie, spróbuj go przekonać. Nie sądzę, żeby zaszła taka ewentualność. Nie zapomniałaś czegoś? A jeśli cokolwiek się stanie, pałac na zawsze pozostanie twoim drugim domem. Mówiłam ci, synu, że to nie zadziała. Obudź się, ona nie jest warta zardzewiałej podkowy. Rozmawiałam się z księżną Jessicą. Jej córka jest w wieku idealnym do zamążpójścia. To naprawdę dobra partia. Ojciec nie był wart choćby złamanej, zardzewiałej podkowy, a ty i tak kochałaś go do końca jego dni.
Jesteś wreszcie. Jednostka specjalna gotowa? Już prawie, panie. Chociaż jestem pewien, że ja i moi towarzysze poradzilibyśmy. Już raz mnie zawiedliście, Gerardzie. Trójca nocy wyruszy odbić moją narzeczoną ze wsparciem innych żołnierzy, czy to jasne? Oczywiście. To chyba nie będzie konieczne. Luan. Nikt cię nie śledził? Jak zdołałaś uciec? Nie sądzę. Możemy porozmawiać o tym później? Gdyby okoliczności były bardziej sprzyjające. A niby jakie są okoliczności? Wróciłam. To się nie liczy? Panie, dowódca 4. oddziału wzywa. Porozmawiamy później. Dowódca oddziału? Co to ma znaczyć? Aaron szykuje rewolucję. Szykuje co? Lepiej powiedzcie, że to słaby dowcip. On nie może być aż tak... Bardzo bym chciała, żeby to był tylko dowcip. Obawiam się, że Aaronem zaczyna kierować ta sama żądza krwi, co każdym z jego poprzedników. Pragnie zabijać świetlistych za wszelką cenę, nawet kosztem życia. Przecież ledwie 4 miesiące temu straciliśmy tylu wojowników. Ilu właściwie? Broniliśmy się zajadle, biorąc pod uwagę jak i z jaką potęgą uderzyli, ale zginęli niemal wszyscy wojownicy. Zostały nam klacze nieprzysposobione do miecza, starcy i podrostki. A inne obozy? Buntownicy spod Hantra, z dzicy Axarot, dzieci Sate? Odmawiają pomocy, boją się tchórze. I słusznie. Spójrz prawdzie w oczy, Gerardzie. Aaron postradał zmysły, bądź jest tego bardzo bliski. Ciszej na niszczycielkę. Szalony czy nie, to nasz władca i naszym obowiązkiem... Naszym obowiązkiem jest chronić nasz lud mocą i ostrzami. Nie ślepe podążanie za decyzjami władcy. Nie jesteśmy nimi. Co teraz? Przecież nie możemy do tego dopuścić. Nie jesteśmy jeszcze gotowi. Właśnie dlatego cię potrzebujemy. Musisz go przekonać. Próbowałam setki razy, ale jest głuchy na wszystkie argumenty. Mamy nadzieję, że miłość do ciebie otworzy mu oczy, zanim będzie za późno. Spróbuję. Tęskniłam za tobą, Anna. Ja też, przyjaciółko. Jak się czujesz przed pierwszą misją? Cokolwiek mnie czeka, dam z siebie wszystko. Więcej niż wszystko. To jesteś wreszcie. Byłem pewny, że służyłaś. Spoważniej, Adam. Szkolenie się skończyło. W rzeczy samej. Przed wami niezwykle ważna misja, której szczegóły poznają jedynie tu obecni. Dariusie! Ten dokument to zaproszenie na rozmowy pokojowe wystosowane do władcy Mrocznych i jego narzeczonej. Chcę, żebyście przekazali go godnie reprezentując ideę rozejmu. By udowodnić, że nie mamy złych zamiarów, zostawicie tu swoje miecze i przyrzekniecie nie brać ze sobą żadnej innej broni. Jakieś pytania? Co jeśli to oni zaatakują nas? Z tego co mi wiadomo, wasze szkolenie poza sztuką szermierki obejmowało również techniki samoobrony i taktykę ucieczki. Zgadza się? Ależ wasza wysokość. Oczywiście, panie. Przysięgamy wypełnić rozkazy sumiennie. Na chwałę królestwa i przymierza. Doskonale. Złóżcie tu swoją broń. Starsi członkowie przymierza odeskortują was do granic miasta. Następnie przeniesiecie się magicznie do Trechu, skąd tamtejsi czyściciele odprowadzą was na tereny Puszczy Małą. Patrole Aarona powinny was szybko znaleźć. Ruszajcie. Odtąd jesteście zdani na siebie. Uważajcie.
Mroczni są bardziej przebiegli niż myśli nasz szanowny król. Nie zawiodę się, siostro. Wiem. Tak, król wybrał mnie osobiście. To nie była prosta misja. Dzień dobry, ser. Powiedz mi jeszcze raz, jak zabiłeś tego szaleńca w lesie. To doprawdy nie było nic niezwykłego. Ten starzec nawet nie stawiał oporu. Zdziczały pacyfista. Z pewnością nie był to przeciwnik godzin. Stać! Rzuć broń, łotrze! Sir Reisenhof? Co pan tu robi? Dokonuję właściwych wyborów. Czy teraz możemy porozmawiać? Panie, pojmaliśmy ich w lesie. Czyściciele. Obawiam się, że nie. Co my tu mamy? Przybywamy w pokoju. Mamy list, który zapewnia nam nietykalność. Nikt ci nie udzielił głosu, biała gnido. Ostatnim razem, gdy złożyliście nam wizytę, wasze zamiary były raczej mało pokojowe. Oni nawet nie mają broni. Tobie również nie zezwoliłem mówić. Czego szukacie na naszej ziemi? Poza śmiercią oczywiście. Przybyliśmy z polecenia jego wysokości króla Gabriela. Mamy przekazać zaproszenie na rozmowy pokojowe. Pozwolono ci mówić, nie się ruszać. Zostaw ją! Zabić go! Szkapę wziąć na zakładnika. On ma broń! Julia! Nie musiałeś ich zabijać. Oczywiście, że musiałem, a ty? Jak wiele parszywych żyć zakończyłaś uciekając? To nie było konieczne. To zawsze jest konieczne, Luan, zwłaszcza teraz. Właśnie. Możesz mi wyjaśnić, co tu się właściwie dzieje? To prawda, że chcesz przeprowadzić rewolucję? Pomówimy o tym później. Najpierw chcę się dowiedzieć, jak zbiegłaś i dlaczego nie zabiłaś choć jednego świetlistego pomiotu. Nie. Pomówimy o tym teraz. Rozumiem twoją chęć zemsty, ale... Nie chcę słyszeć słowa sprzeciwu. Nie mamy prawie żadnych wojowników, Aaron! Ty sam ledwo stoisz na nogach. Nie bądź głupcem i zatrzymaj to, zanim będzie za późno. Nie jesteśmy jeszcze gotowi na taki atak. To ja decyduję, na co jesteśmy gotowi. Rozmawiałaś z Silą, co? Nie mogę ostatnio znieść jej gadania. Nawet ty dałaś się przekonać jej paplaninie. Nie mogę w to uwierzyć. Nie dałam się niczemu przekonać. Mam własny rozum. Może fakt, że nawet ja tak mówię, powinien dać ci coś do myślenia? Dość tego. Tracę tylko czas. Tracisz czas? No tak, twoją kochanką jest teraz zemsta. Ze mną nie raczyłeś się nawet przywitać. To nie czas na dąsy. Tu jest wojna, Luan. Tu nie ma miejsca na miłość. Bo ty tak mówisz? Stąpasz po cienkim lodzie. Ty również. Może zamiast atakować ich tak podle, jak oni nas, wykazałbyś się odrobiną rozwagi i spróbował pertraktować z Gabrielem? Czy bezcelowa śmierć w szale zemsty to naprawdę to, czego pragniesz dla naszego ludu? Pertraktować z tym, co to za brednie. Chciałeś wiedzieć, jak uciekłam. Nie uciekłam. Puścili mnie wolno i nikt mnie nie śledził. Gabriel powiedział, że chce pokoju, ostatecznego zażegnania konfliktu. Nie do końca mu wierzę, ale może to lepsze rozwiązanie niż...
Nie mogę uwierzyć, że spokojnie dałaś mu się karmić kłamstwami, zamiast go po prostu zarżnąć. Jak mogłaś zaprzepaścić taką okazję? Przecież nie zginiemy od rozmowy. Od mieczy już tak. Aaron, obudź się! To ty się obudź, naiwna kobyło. Nie rozumiem. Po prostu nie mogę uwierzyć, że to wszystko, że my tyle lat. Przestań, kretynie! To wszystko nie mogło być błędem. Całe przymierze, wszystkie lata realizacji idealnego planu eksterminacji mrocznych, który już niemal się powiódł. Młody król zwyczajnie postradał zmysły. Oszalał. Gdyby żył Michael, nigdy nie doszłoby do czegoś takiego. Ale sama słyszałaś, co gadają w mieście. Większość mu wierzy. Wszyscy zaczynają gadać o czystym sumieniu i dobrych wyborach. Gadają, że od zawsze tak czuli. Dlatego musimy to zatrzymać, nim będzie za późno. Co masz na myśli? Nic trudnego. Zwyczajne usunięcie przyczyny tego całego chaosu. No, patrzcie, kto w końcu raczył się pojawić. Co masz taką minę? Iwon, przykro. Julia. Nie. Trill? Przestań, głupia. Gerardzie? Co tu się dzieje? Widziałeś gdzieś Trill? Nie ma powodu do niepokoju, pani. Tora, co się stało? Siedź cicho, znasz rozkazy. Co takiego? Przypominam ci, Gerardzie, że jestem twoją przyszłą władczynią. Domagam się wyjaśnień. Natychmiast! Tora, gdzie jest Trill? Zamknij się. Musisz mi powiedzieć. Proszę. On nie mógł znieść prawdy, a ona tak bardzo chciała pomóc. Nie. Aaron skazał ją na śmierć przez wygnanie! Nie! Nie, Trill, nie! Trill, przepraszam, że się spóźniłam. Gdzie jest moja narzeczona? Tutaj. Stałeś się potworem, za jakiego cię mają. Zostaw. Sam to zrobię. Machina ruszyła. Mogę albo przejąć ster i obrać kurs na nową przyszłość, albo zatonąć razem ze statkiem. Wszystko zależy od przychylności wiatru. Wieści ze stolicy są dobre, panie. Większość przekonała się od razu, inni potrzebują czasu.
Spodziewam się jednak, że będą i tacy, którzy podejmą czynny opór. To nieuniknione. A posłańcy? Wieści powoli docierają do wszystkich zakątków Equirii. Dostaliśmy już odpowiedź z Hantras i Trechu. Obie przychylne. Doskonale. Rozumiem, że jesteśmy zdani tylko na siebie. Co powiedziała narzeczona Arona Mrocznego? To skomplikowane, Dariusie. Ona... Nie możemy od niej oczekiwać cudu, gdy jedyne, czego zaznała z naszej strony, to cierpienie i zdrada. Jednak nadal mam nadzieję. Wysłuchała mnie, a to zawsze coś. Ale nie jestem pewien, czy wzięła moje słowa na poważnie. Luan! Co się stało? Aaron, on nie słucha. Spokojnie. Będzie dobrze. Odpocznij, potem porozmawiamy. Nie. Chcę wiedzieć wszystko teraz. Powiedz mi, Gabriel. Może zacznę od początku. Od momentu, gdy opuściłaś pałac, nie mogłem przestać o tobie myśleć. Byliśmy ledwie podrostkami, którym dopiero co ujawniła się moc, ale te 3 lata, które tu spędziłaś, były najszczęśliwszym okresem w całym moim życiu. Kiedy Aaron cię zabrał, to bolało, ale jednocześnie poczułem wielką ulgę, że jesteś bezpieczna. Tamtego dnia poprzysiągłem sobie, że to zmienię, że przeciwstawię się nienawiści, że zrobię wszystko, by jako król wyleczyć mój lud z tej choroby, bo tak naprawdę jesteśmy tacy sami. Ty mi to uświadomiłaś, Anna. Byłaś mroczną, a jednocześnie moją bratnią duszą. W dniu napaści na wasz obóz zrobiłem wszystko, by ginęło jak najmniej. Wysłałem szpiegów, by choć na chwilę przed atakiem ostrzegli waszych. Ojciec tak strasznie wszystko utrudniał. Nie powinienem, ale poczułem ulgę, gdy Aaron go zabił. To dlaczego chciałeś go od razu pomścić? To była gra, Luan. Mój lud był u szczytu szaleństwa. Gdybym w tamtej chwili ujawnił moje intencje, żołnierze zabiliby i was, i mnie. I właśnie wtedy cię zobaczyłem. I serce mi pękło, gdy zrozumiałem, że go pokochałaś. Że nie uda mi się przekonać cię do zawarcia pokoju po tym piekle, które zafundował Michael. Zaimprowizowałem. Że co? Całe to zamieszanie z moją pamięcią to była improwizacja? Tak. I to dosyć egoistyczna. Chciałem, żebyś od nowa poznała piękno białej mocy. Ale gdy się ocknęłaś, nie byłaś sobą. Nie byłaś moją Aną. Odważną, upartą przyjaciółką. Byłaś taka pusta i okropnie nieszczęśliwa. Oddałem cię Gilbertowi, bo powiedziałem, że ten zadufany w sobie paniczyk cię nie ochroni. Wystawiłem cię Aaronowi jak na talerzu. Pozwoliłem jego szpiegom wkraść cię w szeregi służących Gilberta, tylko po to, żeby wróciła twoja pamięć. Chciałem, żebyś była szczęśliwa. Ze mną czy beze mnie. Ale egzekucja... Tak. Przez chwilę myślałem, że lud jest już gotowy na zmianę. Ale nie jest. Zrozumiałem, że to wszystko stało się zbyt wcześnie, że moje starania nie były wystarczające,
Potrzebowałem pomocy. Musiałaś jakoś mnie wysłuchać, a cały ten teatrzyk z egzekucją podziałał idealnie. Mówiłem, że nie chcę twojego wybaczenia. Ale prawda jest taka, że niczego nie pragnę bardziej. Ja ci wierzę. I wybaczam. Ale Aaron mnie nie wysłuchał. On zabił własną doradczynię, moją przyjaciółkę, tylko dlatego, że mówiła mu prawdę. Nie ustąpi. I pewnie przybędzie tu po mnie. Jesteś tu bezpieczna. Aaronem pomartwimy się potem. Odpocznij teraz. Dobrze. Gabrielu, to ty? Niespodzianka. Dobrze, że jesteś, Dariusie. Wezwij czyścicieli. Sprawdzę, co u Luan. Czyściciele już tu są. Doskonale. Czekajcie na rozkazy. Co to ma znaczyć? Przepuśćcie mnie! Obawiam się, że oni słuchają tylko króla. Ja jestem królem do cholery! Naszym królem na zawsze pozostanie Michael. Gin szaleńcze za niewinną krew mej siostry. Co ty tu robisz? Przybyłem tylko odebrać co moje. Nie jestem twoją własnością. Nie jestem i nigdy nie byłam. Doprawdy? Zostaję. W pałacu. W porządku, zostawię cię tu. Martwą. Ustąpcie, głupcy! Nic nie rozumiecie! To ty niczego nie rozumiesz. Postradałeś zmysły. Anna. Strzelaj, Leon! Tchórz. Co ty zrobiłeś, głupcze? Po raz pierwszy w życiu zrobiłem coś w zgodzie z własnym sumieniem. Przestań! Aaron, daj mi szansę wyjaśnić. Nie musisz mi nic wyjaśniać, zdrajczyni. Masz ostatnią szansę wrócić do puszczy. Może wtedy rozważę wybaczenie ci tego wszystkiego. Ona nie jest ci nic winna, Aaron. Raczej ty powinieneś błagać ją o przebaczenie. Jeszcze się nie nauczyłeś, że tej dziewczyny nie da się do niczego zmusić? Co ty możesz o niej wiedzieć? No wiele mniej niż bym chciał, bo chciałbym o niej wiedzieć wszystko. Co lubi jeść, co ją bawi, a co smuci, jakie książki czyta, do jakiej muzyki tańczy. Ale nie było mi to dane poznać odpowiedzi na te pytania, bo ta klacz jest wyjątkowa, niezłomna. Sama wybiera swoją drogę wbrew całemu światu. To błogosławieństwo trafiło się tobie i śmiesz to tak zaprzepaszczać. Zamknij pysk, królewno! Spróbuj sam to zrobić. Nie! Przestańcie! Poddaj się. Masz ostatnią...
Anna? Nie! Witaj, droga córko. Wielka Matka! Tak mnie zwą, chociaż chciałabym, by to się wreszcie zmieniło. Ach, siostro, ja również. Siostro? Czy to... Tak, dziecko, to Matka Mroku, nazwana przez was niszczycielką. Tak wiele prawd zostało przekutych na kłamstwa młotem nienawiści. Nie rozumiem. Przecież wy... Nigdy nie byłyśmy skłócone. Nigdy nie było między nami zazdrości czy zawiści. Stworzyłyśmy ten świat razem, w harmonii i pokoju, dla was. Jesteście jednak różni, ponieważ różnice są piękne. To, co jest w nas inne, czyni nas wyjątkowymi. Nie chciałyśmy, by te różnice tak bardzo was podzieliły. Przez lata miałyśmy nadzieję, że nasze ukochane dzieci się opamiętają. Nie chciałyśmy ingerować w wasze wybory, bo poza magią obdarzyłyśmy was jeszcze jednym wielkim darem. Wolną wolą. Jednak nasze serca pękają i krwawią, gdy widzimy, do jakich okropnych czynów posuwają się nasze dzieci. Dlatego posłałyśmy ciebie. Mnie? Tak, Luan. Twoja misja nie dobiegła jeszcze końca. Misja? Czy to znaczy, że zawiodłam? Nie, kochanie dziecko, nie zawiodłaś. Wykonujesz swoją powinność bardzo dobrze. Tylko nie tak, jak to zaplanowałyśmy. Zawsze szłaś własną ścieżką. Niestety, nie każde z naszych dzieci chce wykorzystywać powierzone im dary. Czy wiesz, dlaczego pozwalałyśmy Aaronowi żyć tak długo? Nie mam pojęcia. Zawsze tłumaczył to swoim przeznaczeniem. I miał rację. Jednak jego interpretacja przeznaczenia minęła się z naszą. Aaron miał żyć tak długo, aż nadejdą czasy pokoju. Był w nim ogromny potencjał i czyste serce. Pragnął dobra dla swych poddanych, ale ostatnio dosięgły go szpony szaleństwa. Dawałyśmy mu szansę, ale nie chciał ich wykorzystać. Tak bardzo chciałam go ocalić. Już dobrze, zrobiłaś co mogłaś, tak jak i my. Czy wiesz, co oznacza twoje imię w języku starożytnych? Lu oznacza mrok, An jasność. Ale te dwa słowa połączone w jedno tworzą nowe znaczenie – harmonię. Więc naprawdę jestem legendarnym dziecięciem ładu i chaosu? Moja misja to zaprowadzić pokój? Tak, Luan. Jesteś córką mroku i jasności. Gdy wrócisz, powiesz Gabrielowi o wszystkim, co tu widziałaś. Chcę, żeby obok pomników, które mi stawiają, stały również pomniki mojej siostry. Mrok i jasność na równi. Już prawie jesteśmy. Czyli muszę wrócić. Nigdy nic nie musiałaś, droga córko. Zawsze znajdowałaś sposób, by zrobić to, co mówi twoje serce. A co mówi teraz? Że najwyższy czas dążyć do harmonii. Przepraszam. Wybacz mi, Anna. Nie umiałem cię ochronić. Nie miałem nawet odwagi, by powiedzieć, że cię kocham. Chyba dostaniesz drugą szansę. Luan? Ale jak to? Nie uwierzysz, jak ci powiem. Tak mi przykro. Ja nie chciałem, ale on... W porządku. Niech Matka Mroku ma cię w opiece. Gdyby ta opowieść była jedną z baśni opowiadanych źrebiętom do kołyski, nastąpiłoby teraz idealne, piękne zakończenie.
Każdy koń w Equirri zrozumiałby ideę nowej religii, porzucił stare życie w nienawiści i rozpoczął nowe. Niestety tak nie było. Wielu odrzuciło wszystko, co padło z ust moich i Gabriela. Niektórzy wyemigrowali, inni uciekali się do przemocy, nie umiejąc wybaczyć innym i samym sobie. Nieważne, jak szczere były nasze intencje, nie byliśmy w stanie wyplewić całego zła, które trwało w umysłach ludu od pokoleń. Ale próbujemy. Próbujemy zrozumieć różnice między nami, objaśniać sens słów Matki Mroku i Światłości, godzić ze sobą zwaśnione rody. I będziemy próbować dalej. Będziemy razem budować nowy świat, w którym królować będzie harmonia. Michasia, obiad! Michaśka! Łowiec stygnie! Mamo, tato, czy to moja moc? Córuś kochana, z ojcem z dumy pękamy. Świętować trza! Ha! Moja córa jest już pannicą! Trza gości sprosić. Danuśka, nagotuj więcej owsa. Idę koniom we wsi powiedzieć. Ale ta moc jest inna niż twoja i taty. Na tym świecie nie ma dwóch takich samych koni, Miśka. Głowa do góry, trza cię będzie posłać do dobrej szkoły. Mamo, babcia Izabela powiedziała, że niedługo może ujawnić się moja moc. To prawda? Bardzo możliwe, łobuzie. A która moc jest silniejsza? Dargielu, jesteś pierwszym księciem wolnej Equirri. W naszym królestwie nie ma podziałów. Jesteśmy od siebie różni, ale równi sobie. Nosisz imię po pierwszym ogierze królestwa, który to zrozumiał. I wierzę, że sam również to zrozumiesz. Nieważne, która moc objawi się w twoim sercu. Najważniejsze, żeby w tym sercu było dobro i miłość. Żyłam w świecie fałszywych prawd, łzy zmieszane z deszczem. W końcu tracąc sens własnego ja, nie składam broni jeszcze. Namaluję ci własną krwią szkic nowego świata, w którym pokój obejmie tron. Harmonia mroku i światła. Zamknij oczy, nie bój się, pozwól mi prowadzić. Razem znajdziemy nasz lepszy świat, choć horyzont okryła mgła. Zawsze zostanie za nami cmentarzysko przeorane kopytami, a śmierć krwawą blizną wyryje się w naszych duszach. Czy znajdziemy jeszcze pokój? Wierzę, że możemy dalej iść, gdy jesteś przy mym boku.
nowego świata, w którym pokój obejmie tron. Harmonia mroku i światła. Zamknij oczy, nie bój się, pozwól mi prowadzić. Razem znajdziemy nasz lepszy świat.